Pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych, to wtopić się w tłum i wyglądać tak jak lokalsi. Druga rzecz, to trzeba sprawdzić, jak smakuje lokalna Coca-Cola, co też zamierzam właśnie uczynić. Ponoć smakuje inaczej. Zresztą ponoć jeszcze najlepiej na świecie smakuje z malutkich buteleczek, więc moi drodzy, sprawdzamy. Witajcie moi kochani, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień Anthem Festival. Postanowiłem zabrać Was na króciutką wycieczkę o tym, jak to wygląda, co tutaj się dzieje. Tu mamy lobby hotelu i za mną jest pierwsza brama związana z Freedom Festem. To jest tak naprawdę event, który nazywa się Freedom Fest. Anthem Festival jest częścią tego eventu. Jesteśmy w hotelu Renaissance w Palm Springs i zaraz w lewą stronę, hello, mamy przestrzeń targową. Teraz wbijam się na targi. Ja miałem tutaj dużo do zrobienia, bo mieliśmy dwie premiery, więc nie miałem czasu latać z kamerą i opowiadać o tym, co się dzieje naokoło. Dzisiaj, sobota, ostatni dzień eventu. Mam troszeczkę więcej czasu, mogę sobie połazić. Oczywiście wciąż fantastyczne filmy są na sali, ale no muszę to nagrać, bo wczoraj nawet złapałem się na tym, że już nie pamiętam, co się dzieje. Trzeba to jakoś utrwalić, pokazać, zapamiętać dla siebie, dla Was. I dzisiaj, sobota, jest już dzień, w którym osób jest mniej. Więc nie jest to taki pełny efekt tego, co można dostać na targach, na salach. Musicie mi uwierzyć, że jeszcze wczoraj i przedwczoraj było nas tutaj dużo więcej. To jest amerykański event, to nie jest ogólnoświatowy event. Ludzie z całych Stanów Zjednoczonych o jakichkolwiek wolnościowych inklinacjach zjeżdżają się tutaj. W tym momencie jesteśmy w miejscu, w którym wystawiają swoje standy, swoje stanowiska. Tu można z nimi pogadać, można dostać t-shirt, można dostać naklejkę. Tu są przyjaciele z FI, są jakieś opcje inwestycyjne, wiecie, złoto, bitcoiny, co chcesz, to masz, nie? To masz. Jest tego w pinechę. Liberland jest przede mną w tym momencie. Ladies of Liberty. To jest stanowisko Lola. Hey. Want me to say something in Polish? I don't know. If you know any Polish? You say good morning? Or... You know good morning in Polish? Well, if you could tell me, I'll try to... It's dzień dobry. Oh yes, dzień dobry. I know, there was this girl from Brazil who was in Poland as well. I don't remember her name. Yeah, Warsaw. I was just in Warsaw. In Warsaw. We had a leadership retreat there, so first time in Poland, I enjoyed it. I had struggled with the language because, like, Slavic languages are very different. I'm also struggling with Polish still after 44 years. I need to continue this vlog, so, so see you soon. Więc jak widzicie, opcji jest bardzo dużo. Jeszcze ludzie są. Najwięksi hardkorzy dostali. Hello. Hello, how are you doing? No wiecie, łazić jak można w nieskończoność. I zaraz przesuwamy się do głównej sali, w której nie wiem, czy cokolwiek w tym momencie się odbywa. Potęgą tego miejsca jest to, że można się przejść i nie mieć żadnych planów, a i tak na kogoś wpadniesz, i tak kogoś spotkasz i będzie fajnie. O, naklejki Reason można dostać, to ja sobie wezmę potem kilogram. Hello! Natłok eventów, ilość projekcji, prelekcji, prelegencji jest tak ogromny, że ja już w którymś momencie zacząłem tracić orientację, co ja robiłem wczoraj, co robiłem 2 godziny temu. To był mój pierwszy festiwal Anthem, więc nie mam zielonego pojęcia, jakie były wcześniej. Ale jeśli ten poziom był zachowany na poprzednich i będzie na kolejnych, to jest niesamowita kwestia. Przez 4 dni, zdaje się, były codziennie filmy. Zawsze po filmie jest panel, po filmie jest rozmowa na korytarzu, można pogadać z tymi twórcami. Często, co też ciekawe, zdarzyło mi się spotkać ludzi odpowiedzialnych za dany film wcześniej, dzień wcześniej, 2 dni wcześniej. Rozmawiałem z nimi, nie wiedząc o tym. Oni nie wiedzieli o tym, że ja przyjechałem tutaj z filmami, ja nie wiedziałem, z czym oni przyjechali i potem się okazało, że oni robili film. O wiele łatwiej wtedy było pogadać sobie na korytarzu, spotkać się, wymienić jakieś uwagi. Fantastyczne uczucie. Naładowałem tutaj baterię 300% w tym momencie, naprawdę. Trudno mi jest teraz sobie przypomnieć po kolei, jakie były filmy. Oczywiście zawsze, w każdej chwili mogę zajrzeć do programu. Został wydrukowany taki piękny program. Patrzcie, już mi się rozlatuje. Już jest pogięty, podarty. Ale tylko dlatego, że był naprawdę używany. Że to nie jest zakładka do książki. Zresztą nie wiem, czy mamy takie duże książki. Muszę sobie nową sprawić w takim razie. Pamiątkową edycję programu z Anthem Festival. Każdego dnia były filmy, tu są opisy. Oczywiście, jak możecie zauważyć, w tym narożniku tutaj jest Karl Menger,
a w tej sierotce, która właśnie odpadła, w tym miejscu jest Wietnam. Dobra reprezentacja agentowego uniwersum na festiwalu w Palm Springs. Za to już jestem ogromnie wdzięczny Joanne i Markowi Skousenom, którzy zorganizowali ten event i wszystkim ludziom, którzy są tutaj w tym miejscu. Sam fakt, że te dwa filmy trafiły na tak dobrą playlistę, naprawdę te filmy były naprawdę świetne, no nie ma co się w ogóle spinać. To były naprawdę fantastyczne produkcje. Ja widziałem 90%, 9 na 10 filmów widziałem i nie widziałem nic, co byłoby nudne, dotykało jakiegoś tematu, który nie jest ważny, gdzie byłyby proponowane jakieś, nie wiem, powierzchowne, naiwne rozwiązania. Te wszystkie filmy miały coś. Każdy z nich, niezależnie od tego, czy trwał 7 minut, czy 70. Powiem wam szczerze, jestem mega pod wrażeniem. Na niejednym festiwalu filmowym w życiu już byłem i no nie miałem takiej sytuacji, żebym po prostu na każdym filmie czuł się jak u siebie. Wow, to są filmy dla nas, to są filmy dla ludzi, którzy kochają wolność. To jest niesamowita piguła. One of the things that I wish this movie could be seen by certain individuals in the White House. Wbijamy teraz na główną salę, chyba nie da się tędy przejść. Nie da się tędy przejść. A nie, dobra, my przejdziemy. To jest Land of the Free. Jak to się nie da? Jeszcze nie ma żadnego eventu zapowiedzianego na ten moment. Sala wygląda mniej więcej tak. I tutaj odbywają się główne wystąpienia. I zdarza się tak jak teraz, że lecą jakieś tam kreskówki i ludzie sobie siedzą, jedzą śniadanie. Jest tutaj 6 osób łącznie ze mną. A bywa tak, że cała ta sala, bywało wczoraj, tak przedwczoraj, bywało tak, że sala była pełna ludzi. Był Ross Ulbricht na przykład wczoraj. No nie można było tego nie zobaczyć, nie można było nie przyjść. Będę się powoli przebijał do miejsca, w którym są wyświetlane filmy, czyli miejsca, w którym spędziłem tak naprawdę 90% tego eventu. Postanowiłem nie brać udziału w żadnych warsztatach dotyczących Bitcoina, czy inwestowania w ropę naftową, czy Zielonego Ładu, czy tym podobnych rzeczy związanych z, nie wiem, LGBT, emigrantami, reformą sądownictwa w Minnesocie. Prawdopodobnie jakbym poszedł, to bym się świetnie bawił, żeby było jasne. Ale moim celem było przede wszystkim spotkać ludzi, którzy robią te filmy. Poznać ich, żeby oni mnie poznali. Zresztą przyjechałem tutaj z 2 filmami, tak więc kurczę, nikt inny nie przyjechał z 2 filmami i nikt inny nie przyjechał z Europy. Więc to były dwie wartości, które mnie niejako odróżniały od reszty. Dobra, wracamy do jasnych przestrzeni. Jedziesz tutaj i mówisz, wow, poznam tych wszystkich ludzi. Może będę miał szansę nawet z nimi przez minutę pogadać, a potem na miejscu okazuje się, że gadasz z nimi praktycznie co chwilę, kiedy chcesz, kilka razy. Spotykacie się na kawie, spotykacie się w sali. Mimo ogromu tego wydarzenia, tego jak wielka jest sala, jak widzieliście, główna, na której są te spotkania, to w jakiś dziwny sposób wciąż jest akces, wciąż jest dostęp do ludzi, którzy są VIP-ami tej konferencji. Ponoć są VIP-ami tutaj co roku. To może ułatwia temat, bo jak wspomniałem wcześniej, o ile tego nie wyciąłem, to jest to stricte event amerykański, to nie jest festiwal międzynarodowy. Więc fakt, że ja przyjeżdżam tutaj z dziadkiem Mengerem i dziadkiem Rainerem, jest wyróżnieniem tak naprawdę. Jest wyróżnieniem, bo to są jedyne 2 filmy, które reprezentują Europę. Była wystawiana sztuka Wacława Hawla, Protest, 20-minutowa. Była naprawdę ciekawie zrobiona, natomiast z przyjemnością zadawałem pytania, co ludzie wyciągali z tej sztuki. Jak ja zacząłem tam troszeczkę tłumaczyć, jakie były realia związane z Czechosłowacją wtedy i o co mogło Hawlowi chodzić w tej sztuce, albo w jakich realiach on w ogóle się obracał, to robili takie wielkie oczy, mówili, a to też? Ciekawe, no to tym lepiej, nie? No to wszystko jeszcze trwa, a ja już tak mówię tutaj, jakbym się z tym żegnał. Dziwne uczucie, powiem wam szczerze. Jesteśmy teraz w głównym korytarzu, w którym najłatwiej kogoś spotkać i tutaj się dzieje cały szum. Jak wiecie, na każdej imprezie tego typu najważniejsze rzeczy dzieją się poza głównymi eventami. Prawdopodobnie teraz jest jakaś projekcja, na pewno, z pewnością 9:30, więc na pewno mamy jakiś film. Ta część filmowa dobiega końca i zauważyłem, że już plakaty są zdejmowane. Jest plakat z wczorajszej premiery, bardzo ciekawego filmu, który wam polecam. To jest to. Mogliście to już widzieć, mogliście tego nie widzieć. Ja widziałem kilka razy ten film, bardzo polecam. Słyszę, że jest projekcja w środku. Zobaczmy, czy jest dużo ludzi na tym pokazie.
it shows I mean, it's just simply not enough. Tu się zdarzają, wiecie, produkcje nawet za kilka milionów dolarów. Więc jak się rozmawia z ludźmi, oni mówią, to mieliśmy na to tylko $200 000 na produkcję tego filmu. Serio? Myślisz, że mógłbym zrobić film za $200 000? Czy to jest możliwe? Tu są też produkcje za 3, 4, 5 milionów dolarów. W Polsce 5 milionów dolarów to już się nazywa superprodukcja. To już musi grać tam, wiecie, Bogusław Linda i musi jeździć Rydwanem. Byłaby to strata, gdyby te filmy nie dostały się do szerokiej konsumpcji, do szerokiej dystrybucji, bo podejrzewam, że to są materiały, to jest sztuka, która jest w stanie naprawdę zmienić percepcję wielu ludzi, a przez to zmienić naszą rzeczywistość. Dobra, przed nami jeszcze 2 eventy tak naprawdę, 2 zamknięcia. Osobne zamknięcie festiwalu Anthem, czyli tej części filmowej, i zamknięcie całego eventu, czyli Freedom Fest. I mam 2 kwadranse na to, żeby się przebrać i wyglądać jak budżet filmu, który kiedyś chciałbym zrobić. I zabieram was tam ze sobą. Chodźcie. Fantastic international documentaries. Another very difficult decision. It goes this time to Tomasz Agenski for Vietnam. I would like to thank Ryanair for choosing me to be the one-man company to produce this documentary. And I would also like to thank Polish Business Institute, Instytut Misesa, because without Ryanair's support and without Polish Instytut Misesa, I wouldn't be here. And I would like to thank everybody for the last 4 days. It's been the best event ever. Thank you.